Witam serdecznie w kolejnym materiale. Oczywiście na coś sobie dzisiaj spojrzymy, a spojrzymy sobie na coś takiego. A omawiany przez nas dzisiaj produkt to nic innego jak tego typu kamera cyfrowa. Jest to kamera cyfrowa Panasonic HCV 785 EPK, która została przeze mnie zakupiona na portalu Allerogo na dzień 9 listopada 2023 w kwocie, uwaga, 1799 zł i to już razem z przesyłką. Kamerka miała już swoją premierę ładnych parę lat temu, ponieważ w roku 2022, natomiast ja ją kupiłem ze względu na nagrywanie dźwięku. Moja poprzedniczka, czyli Panasonic HCV 180 rejestrowała ten dźwięk po prostu magiczny, zajebisty i ja wiem, że Panasonic ma zajebiste mikrofony. Dlatego wybór padł na tego Panasonica. Będzie to taka kamerka z doskoku do misji specjalnych. Dobra, przyjrzyjmy się tutaj opakowaniu. Mamy tutaj wyszczególnione pokrótce takie podstawowe funkcje i takimi podstawowymi funkcjami tylko się tutaj zajmiemy. Kamerka ogólnie posiada bardzo wiele możliwości. Natomiast tak jak mówię, spojrzymy sobie tutaj, przetestujemy takie same podstawy. Tutaj mamy takie akcesoria dodatkowe. I co ciekawe, możemy dokupić taką obrotową podstawkę, na której ta kamera jest na tyle inteligentna, że jest w stanie śledzić ruch jakiegoś naszego zwierzątka, czy też nas samych i po prostu tam, gdzie sobie pójdziemy, to ta kamerka będzie się obracać i nas rejestrować. Super, super sprawa. To jest jedna z takich właśnie możliwości. Sprawdźmy, co my tutaj otrzymujemy w środeczku. No, sterta papierologii, takie pierdoły. Swoją drogą już prezentowałem na tym kanale parę innych kamerek. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Tutaj w prawym górnym rogu znajdziecie odnośniki do tamtych materiałów. Sama kamerka oczywiście no jest taka o wiele bardziej masywniejsza od poprzedniczki, która prezentuje się tak. I co ciekawe, mamy tutaj zajebistą opcję doświetlenia. Te doświetlenie działa, z tego co się orientuję, z automatu. Jest na tyle inteligentna, że sama jak wykryje po prostu jakąś ciemność, to ona sama z automatu nam doświetli materiał. Co ciekawe, dodatkowa druga kamera. Co jeszcze bardziej ciekawe, możemy tutaj zainstalować oprogramowanie na naszego smartfona i tą drugą kamerą operować właśnie z poziomu naszego smartfonu i rejestrować tutaj dwa obrazy w jednym. Coś niesamowitego. No dobrze, z tego co widzę, to w mojej poprzedniczce można było sobie manualnie tutaj tą osłonę odkrywać i zakrywać, natomiast tutaj nie. Tutaj ona jest z automatu przy włączeniu i wyłączeniu. No, sekcja głośników z osłoną, bardzo pozytywnie to się tutaj prezentuje. Windshield, no dobra, no dobra. Tak, wejście do ładowania. Tutaj standardowo zoom, tak jak w poprzedniczce. Tutaj skrót do robienia zdjęć. No, wejście na akumulator, inaczej być nie może. Wejście na kartę, czyli bardzo podobnie jak w poprzedniczce. Co my tutaj mamy? No oczywiście samą sekcję klapki jest oczywiście obracana bardzo pozytywnie i ten panel jest oczywiście dotykowy. Tak jak w HCV 180, którą poprzednio miałem. Miałem kiedyś też Sony, natomiast w Sony był tutaj joystick, nie było panelu dotykowego. No co my tutaj mamy? Przyjrzyjmy się. Poziomowanie obrazu, tak, funkcje Wi-Fi, możemy się oczywiście tutaj połączyć, no zaślepka od baterii, wejście mikrofonu AV, HDMI, złącze mikro USB, to nie wiem co to jest, show adapter, aha, bo tutaj będziemy mogli, z tego co się orientuję, stopkę montażową, zimną stopkę też montować, no oczywiście wejście na statyw, na nadgarstek tutaj. No dobra, no dobra. Tak prezentuje się sama kamerka. Matryca BSI 2,3
cala. Łączna ilość megapikseli na poziomie 12,76. Zoom optyczny 20 razy, zoom inteligentny 50, natomiast zoom cyfrowy, co ciekawe, od 60 do nawet 1500 razy. Jeśli chodzi tutaj o długość ogniskowej, to wynosi ona 4,8 do 81,6 mm. Mamy tutaj też dodatkowo kamerę, procesor Crystal Engine, no i jakość nagrywania tutaj nie mamy 4K, tutaj mamy Full HD w 50 klatkach, natomiast też mamy tutaj zastosowany procesor Crystal Engine, czyli zaawansowany procesor, dzięki któremu możemy tutaj też uzyskać spowolnione tempo, oczywiście w Full HD od 120 klatek do nawet, co ciekawe, interpolowanych 240. No dobra, idziemy dalej. To tak pokrótce, oczywiście można by tutaj się rozpowiadać i rozpowiadać. Oczywiście otrzymujemy tutaj tego typu kabelek. To oczywiście będzie dłuższy materiał, jak z każdą kamerą. Zasilacz. Ale ja z niego raczej nie będę korzystał, ponieważ dokupiłem sobie oczywiście ładowareczkę, taką tanią bodajże chyba za 20 czy 30 zł i oczywiście dodatkowy akumulator, który prezentuje się dokładnie tak. Spójrzcie, żebyście w razie czego wiedzieli, jakie ma symbole. Dobra, oczywiście montujemy to tak. Tutaj mamy oryginalny akumulator, który oczywiście otrzymujemy w zestawie. No, łap tą ostrość. Nie wiem, coś nie chcę tej ostrości dzisiaj tutaj łapać. Dobra. Postaram się jakoś, może na zoomie złapię. Tak, dobra, teraz przeczytacie. Chyba mam upaprany obiektyw. Ogólnie aparat, którym nagrywam ten materiał, no już bardzo wiele przeżył. Jest to Panasonic HCV. Przepraszam, jest to Panasonic FZ82, tutaj omawiane. Dobra, co my tutaj otrzymujemy? Jeszcze kolejny kabel. Tak, to będzie zimna stopka. Także tutaj troszkę tych elementów otrzymujemy. No i cóż, kolejny też kabel. Dobra, żeby włożyć bateryjkę, no to oczywiście tą stroną z ząbkami tutaj. I w tym momencie już kamerka ma zaimplementowane, o widzicie, zaimplementowaną baterię i już możemy nagrywać, natomiast jeszcze karty nie, kartę dopiero sobie włożymy. No i spójrzmy, i jak teraz tutaj fajnie, płynnie tutaj wszystko chodzi, jak teraz zamknę to z automatu powinno się to zakryć. O, dokładnie w ten sposób. Żeby wyjąć baterię, to musimy przycisnąć ten cyngiel, tutaj dokładnie. Tak, i dopiero teraz możemy wyjąć. Dobra, przejdziemy sobie do menu, zobaczymy, co tam jest ciekawego. Do kamerki dokupiłem oczywiście jeszcze tego typu kartę, bardzo szybką. Używam ją też w innych urządzeniach, między innymi w wideorejestratorze samochodowym i w tym FZ82. Jestem z tych kart bardzo zadowolony. Jest to Samsung Evo Plus. Idealnie nadają się właśnie do 4K, no to w tym przypadku do Full HD jak najbardziej. Bardzo szybkie karty, także za chwilkę to wyjmę, włożę i przechodzimy do menu. No dobrze, kartę już tutaj umieściłem i pokrótce spojrzymy sobie tutaj na to menu, co i jak. Nie będziemy tutaj ustawiać czasu, nie mam na to dosłownie czasu. No i dobrze, jak już wcześniej wspominałem, mamy tutaj pełen dotyk.
tutaj mamy takiego chłopka i tutaj możemy sobie wybrać różne sceny. Mamy scenerię sport, portret, wygładzanie skóry, oświetlenie punktowe, śnieg. Tutaj już widzę na ekranie, że się wszystko zmienia, natomiast wy możecie niekoniecznie to zauważyć, ponieważ ten aparat oczywiście no, będzie przekłamywał w materiale, tak? To jest normalne. Dobra, także tutaj pokrótce, tutaj mamy inteligentny tryb plus. Tutaj mamy, co ciekawe, takie wbudowane fajne efekty, efekt miniatury, film 8 mm. Tutaj mamy taki film niemy, jak możemy zauważyć, taki jakby stary. Rejestr poklatkowy. Dobra, wychodzimy stąd. Oczywiście wszystko wam na szybko tylko pokazuję. Funkcja HDR, czyli teraz nagrywanie w pełnym HDR-ze. Manualne ustawienia, fokus i w ogóle tego typu rzeczy. Możemy sobie wszystko dokładnie ustawić. Wszystko jak chcemy, przysłonę. I tutaj mamy nagrywanie w zwolnionym tempie. No dobrze, i tak to pokrótce tutaj takie podstawowe menu. Ja sobie ustawię scenerię. Docelowo będę na sportowej wszystko rejestrował. No i dobrze, i tutaj teraz na dole poruszamy się takimi strzałeczkami, a tutaj coś jeszcze jest. Tak, tutaj mamy jakieś kolejne opcje. Dobra, przechodzimy do strzałeczek, lecimy w prawo. I to jest tak, to jest to oświetlenie, spójrzcie. Teraz w ogóle mamy oświetlenie wyłączone. Z automatu też jak wykryję, to nie będzie się świecić. Teraz mamy docelowo włączone i cały czas będzie ono świecić. Natomiast ja będę korzystał z funkcji automatycznej, czyli jak jest światełko, to wiadomo nie świeci. Jak wykryję, że nie ma światła, jest gorsze oświetlenie, to z automatu ono się zaświeci. No to jest zbyt jasno, ale zrobimy sobie test. Oczywiście. Dobrze, czyli to mamy automatycznie pre-rec, czyli wstępne nagrywanie, to co wygaszanie, chyba wygaszanie ekranu. Dobrze, przechodzimy dalej. Stabilizacja oczywiście włączona, a to anuluj tryb sceny, dobra. Zoom. Ja tutaj mam docelowo ustawiony od 60 do tam 1500 cyfrowy. Spójrzmy, tutaj będę się tym posługiwał. Oczywiście możemy też literką T i W, ale tym jest tutaj wygodniej. Spójrzcie tam w prawym górnym rogu 1500, dokładnie 1500. No ten zoom będzie bardzo, bardzo konkretny. Oczywiście ucierpi to na jakości, tak? No tutaj mamy tą pochylnię, jak możemy zauważyć, pokazuje nam jak pochylony jest. Możemy to wyłączyć tutaj tym przyciskiem, ale niech sobie tutaj to będzie. Dobra, na szybciutko co tam dalej? No i menu. I teraz tak, ustawienie nagrywania i fotografii oraz ogólne ustawienia, ustawienie nagrywania, tryb zoom, możemy sobie tutaj zmienić optyczny 20, inteligentny 50, cyfrowy 60, a taki mega cyfrowy, że tak powiem 1500. Dobra, i tak docelowo mam to ustawione. Format zapisu możemy w AVC HD i w MP4. Tryb zapisu, no mam tutaj 1080 przez 50p. Nie korzystam z tych trybów PHH, ponieważ jest to w 50i. Natomiast w P lepiej nagrywać. Hybrydowy OIS, włączone ustawienia OIS, dobra, pre-rec, obramowanie twarzy, wygaszanie. Spójrzcie ile tego tutaj wszystkiego jest. Zabrakłoby tutaj naprawdę życia, żeby to wszystko omówić. Także tutaj tylko poskaczemy sobie. O, a tam co tam było? Digital Cinema Color. Dobra. A, może to włączymy, zobaczymy. A, włączyłem, zobaczymy co to, czy to coś da.
Dobra, usuwanie szumu wiatru, wysoka, normalna. Dobra, niech będzie ta normalna. Wybór sceny, spójrzcie ile tego jest. Mikrofon, zarządzanie mikrofonem. Dobra. Przechodzimy do fotografii. No tutaj mamy rozmiar obrazu w pikselach. No oczywiście 12,6. No i ogólne ustawienia wyświetlacz. Ustawienia zegara, strefa czasowa. Dobra, przechodzimy dalej. Format daty, bla 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 bla. Zewnętrzny, oszczędzanie energii, bla 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 bla. Bardzo dużo tego jest. Zrobimy sobie tutaj format świeżej karty. Świeżutka, nówka. No, oczywiście sformatujemy sobie ją tak dla pewności. Zobaczymy jak długo to potrwa. Nic nie było na niej zapisywane. Dobra. Wyjdź. A teraz mi przez to wyszło. Dobra, idziemy dalej. Dobra, szybko przechodzimy. Gdzie to było? Format nośnika, tak. Stan nośnika, wyświetlanie wersji, funkcja demo, OIS. Dobra, spójrzcie ile tego jest. Dobra, ja tam jednak zmienię to z tego Cinema na normalny, żeby nie było. I nie pozostaje nam nic innego, jak za chwilkę pójść i bezpośrednio coś nagrać. Oczywiście potem to zrzucić na komputer. No i zobaczysz jak ta jakość tutaj będzie się prezentować. Tutaj Wam teraz pokażę to automatyczne doświetlenie. Spójrzmy, on tutaj wykrył, że jest za mało światła. No i w tym momencie tutaj nam doświetla. Ale tutaj uważa, że jest dużo światła. Dobra, wejdźmy. No i spójrzcie, o! Było całkowicie ciemno i on już tutaj z automatu nam przyświeca. Dosłownie działa to jak latarka. Zajebista sprawa. To co mu się nie podoba, to po prostu z automatu doświetla. Pozytywna rzecz. Spójrzcie, ja teraz to wezmę. Tutaj jest całkowicie ciemno, jak możecie zauważyć. Natomiast to działa jak latarka. Widzicie? Spójrzcie. Zajebista opcja. Bardzo pozytywnie. No i dobrze. Przejdziemy sobie teraz do bardziej jasnego pomieszczenia. No i jak widać też mu się tutaj coś nie podoba. O, już jest ok, już nie doświetla. Dobra, idziemy na zewnątrz. Także latareczka działa. Tutaj w przedpokoju mu się też nie spodoba. O, właśnie. Także tutaj wszystko działa idealnie. Dobra, idziemy na zewnątrz. A widzicie tutaj jeszcze o takiej ważnej rzeczy zapomniałem wspomnieć, mianowicie o tym, że obiektyw jest oczywiście od firmy Panasonic. Także rodzimej marki. Tutaj Wam przy okazji jeszcze pokażę jak zamontować zimną stopkę do tej kamery. Mamy tutaj wejście, jak możemy zauważyć. No i co? I wystarczy to po prostu wepchać. Dobra, i teraz mamy zimną stopkę zamontowaną. Co zrobić, żeby teraz to wyjąć? No nie jesteśmy w stanie, tak? Dlatego też musimy otworzyć klapkę i tutaj mamy cyngiel. Musimy go dać do dołu, przytrzymać i dopiero wtedy możemy wyjąć zimną stopkę. I tak to działa. Dobra, lecimy z nagraniami. Teraz od tego momentu będziemy oglądać materiały bezpośrednio z tej kamery. Dobra, czas start.
Dobra, na początek może w jakichś takich zielonych terenach zrobimy sobie taki szybciutki test. Troszkę słoneczka świeci, troszkę cienia jest. Zerknijmy na tą trawę pod różnym kątem. Przejdźmy się kawałek. No tutaj na ekranie, na tej matrycy wygląda to całkiem fajnie. Nie wiem, jak to będzie na komputerze. Przejdziemy sobie na drugą stronę, gdzie jest więcej światła, a później udamy się na drogę szybkiego ruchu, by zobaczyć, jak rejestruje tutaj szybszy ruch ta kamera. Przy okazji zrobimy sobie zoom. Zoom jest niesamowity tutaj. Momencik, podejdziemy. Tam jak będziemy widzieć oświetlenie stadionu. Pomalutku, bo oczywiście na szybko to idzie to tak. Spójrzcie, my daleko jeszcze za tą lampę wywędrowaliśmy. To jest 1500 razy zoom. Zrobimy to pomału do tego obiektu. A, przyspieszymy. Zoom jest tutaj naprawdę fantastyczny. Nie potrzeba żadnej lornetki. Wjedziemy dosłownie wszędzie. Rodem zoom militarny. Dobra, idziemy na tą drugą stronę. Spójrzmy sobie tutaj na te liście. Przypominam, że ustawienia są automatyczne. Także jakbyśmy manualnie tutaj pogrzebali, to uzyskalibyśmy o wiele lepszy efekt. Dobrze, znajdujemy się po drugiej stronie. Troszkę słoneczka wyszło, ale jakoś nie za dużo. Nie wiem, czy widać, jak świeci, bo mnie troszkę oślepia tutaj. Jakość wydaje mi się naprawdę w porządku. Przy okazji tutaj dosyć mocno powiewa, więc możemy zaobserwować też, jak tutaj radzi sobie wytłumienie tych głośników. Podejdźmy może tam do jakichś roślinek. I za chwilkę udamy się na drogę szybkiego ruchu, jak wcześniej wspominałem.
Tutaj jeszcze taki szybciutki rzut z wysokości. No dobrze, myślę, że taki króciutki test na łonie natury wystarczy. Także udajemy się teraz na drogę szybkiego ruchu. Spróbujmy jeszcze przybliżyć sobie tutaj takiego liścia. Wydaje mi się, że bardzo dobrze tutaj jest z ostrością. Oj, chyba zapeszyłem. Ale wiadomo, im większy zoom, tym już ciężej. Natomiast wydaje mi się, że jest ok. Dobra. Idziemy stąd. No dobrze, znajdujemy się na drodze szybkiego ruchu, drodze S86, odcinek w Katowicach. I kierujemy kamerę pod światło tym razem. Słoneczko nie świeci w pełni. Świeci sobie tak sobie. No myślę, że nie jest najgorzej. Zróbmy sobie jakiś zoom. Jesteśmy w stanie wszystko na spokojnie odczytać. Nie ma najmniejszych problemów. Dobra, wrócimy tutaj po ciemku i zobaczymy, jak to będzie się prezentować wszystko w nocy. Bardzo dużo też zależy od kąta, w którym nagrywamy. No wiadomo, że jak będziemy nagrywać pod słońce, no to ten obraz nie będzie jakiś super. Natomiast, że tak powiem, jak ze słońcem, to już jest to wiele lepiej. Dobra, sprawdźmy zatem, jak to wszystko będzie się prezentować po ciemku. Za chwilkę przejdziemy się na drogę szybkiego ruchu. Dobra, przejdźmy się tutaj kawałek przy tej ciemnej barwie. Ciepła barwa. Hopla w drugą stronę. Tutaj jesteśmy w trybie pejzażu nocnego. Rzut okiem na Allegra Onebox. A wygląda ładnie tutaj oświetlony. Dobra, idziemy do zimnej barwy.
Dobra. Zimna barwa. No dobra, jesteśmy przy trasie szybkiego ruchu. Sprawdźmy sobie, jak poradzi sobie tutaj z tablicą elektroniczną. Z tego co widzę, to tutaj jest obraz jak żyleta. Reasumując, kamera cyfrowa Panasonic HC-V785 EPK to jak dla mnie udany zakup. Przede wszystkim ze względu na tą rewelacyjną jakość dźwięku, którą ta kamerka rejestruje. Po raz kolejny jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi tutaj o firmę Panasonic, o jakość tych mikrofonów. Jakość materiałów wideo też na przyzwoitym poziomie. Bateria, która pozwala nam na długi czas nagrywania, jest wytrzymała. Podwójna kamera, możliwość zakupu kolejnych akcesoriów, no, zimna stopka i tego typu pierdoły. Cóż więcej chcieć za tą cenę. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt. No i to by było na tyle. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.